Dzień dobry. Dzisiaj kolejna ciekawa według mnie realizacja, bo słuchajcie, spróbujemy wykonać taki oto expander, czyli taki przyrząd do wykonywania kielichów w rurach. I teraz zobaczcie, tutaj udało mi się znaleźć taki expander na Amazonie i to jest chyba najtańsza z możliwych wersji. Można je kupić pojedynczo, albo kupić można je również w kompletach po kilka sztuk, bo to pasuje praktycznie tylko i wyłącznie do jednej średnicy. I teraz jeśli wpiszemy może w Google expander do rur 100 mm, zobaczymy, no właśnie, zobaczcie to, albo dobra, już to może, no dobra, niech będzie 2000. Czy wy to czujecie? Za takie urządzenie. No więc stwierdziłem, że średnio mi się chce wydawać takie pieniądze do kilku rur, do kilku rynien, które chcę wykonać, połączyć. No więc chwilę przysiedziałem w SolidWorksie i wykonałem sobie taki oto wstępny model. Czyli mamy tutaj bazę, do której jest włożona śruba. Mamy taką czapkę u góry, to możemy sobie zdjąć. I tuleje dookoła, które są wykonane w stożek. I praktycznie ilość tych tulej zależy od średnicy, którą będziecie wykonywać. Ja tutaj mam na 100 mm, zobaczmy sobie tutaj wymiary. Tutaj mamy 99, a na wejściu mamy, ups, co ja tutaj kliknąłem, notatki. No, gdzie to jest? Oceń. Zmierz, no tutaj mamy 94 mm. Oczywiście musicie tutaj to sprawdzić, bo może będzie za mało, może będzie za dużo. Trzeba sobie to po prostu wykonać kilka testów i tak też oczywiście zaraz zrobimy. Mamy również te stożki, które mają tutaj, zaraz zobaczymy, stożek tuleja to się nazywa. Otwórz część. Wydaje mi się, że około 5%. 5 stopni tam było. Tutaj musimy zrobić tak. Zobaczmy, tak, tutaj wyciągnięcie to jest to. 6 stopni, o, tutaj było. Informacja, tak. Dobra, 6 stopni. Mam tą zmianę na średnicy, żeby dostać ten stożek i według mnie to już powinno być ok. Więc słuchajcie, taki oto obiekt spróbujemy wykonać. No i teraz pojawia się kolejna aplikacja, czyli Vectric Aspire i szykujemy sobie to do wyfrezowania na CNC. Czyli tam było 94 i 99 mm. Więc pach. Stawiamy sobie tutaj nie 30, tylko 94. Jedno, a tutaj zrobimy drugie. Cyk i mamy, jedno mi się zrobiło, a drugie nie. 94. Create i mamy dwa nasze kółka. I teraz kolejną rzeczą to będzie średnica, po obwodzie której będą szły te nasze tuleje. I wydaje mi się, że to miałem 78. Jak dobrze pamiętam, zaraz sobie sprawdzimy. 7400. Zaraz sobie sprawdzimy, a sprawdzimy sobie tak, że może na tym większym
jeśli tutaj damy 20 mm tuleję, nie elipsa, tylko koło. W tym miejscu 20 mm, to jeszcze jest źle, czyli powinno być 79 mm. Kojarzycie, co robię? Mam nadzieję. Sprawdzam, czy tuleja będzie wystawała ciut ponad tą bazę, czyli 79 mm. Tutaj ma być 0. 79, tutaj ma być 0. I próbujemy jeszcze raz. Ale mi się powiększyło. Dobra. I próbujemy jeszcze raz, czyli tutaj dajemy w tym miejscu 20 mm obiekt. I mamy trafione. Czyli tu jest 20, a tak naprawdę nie będzie tam 20, tylko będzie 6 mm, bo takie otwory sobie zrobimy po obrysie. I teraz ten otwór 6 mm damy po obrysie, czyli mamy tutaj 0, taki 8 sztuk, cyk i gotowe. I w tym obiekcie również, czyli tutaj dajemy 6, to pasuje i po obrysie to obiekt tutaj tak i 8 sztuk również jest ustawione. I praktycznie mamy dwa elementy gotowe do frezowania. I tutaj jeszcze ostatnia rzecz to będzie sześciokąt na to wybranie na łeb śruby, czyli to będzie w tym miejscu. I jedno co, to nie pamiętam wielkości tego łba, ale wydaje mi się, że gdzieś koło 16 mm. Zobaczymy, nie za dużo. Dobra, to ustawię już przy maszynie, żeby nie było. I to wszystko, słuchajcie. I takie dwa elementy będą potrzebne, żeby wyfrezować górę, wyfrezować dół. Połączymy to i zobaczymy, co dalej. No, mając już projekt, oczywiście wrzucamy to na maszynę CNC i tutaj, jak zawsze, rozpoczynamy od mocowania materiału. Frez tutaj używam 6,35 chyba, to jest 1/4 cala, więc musiałem tylko minimalnie powiększyć otwory, te, które są na śruby szóstki, bo zapomniałem właśnie, że taki frez mam założony, więc gdyby nie można było wywiercić czy wykonać tych otworów, więc znowu parę minut zmarnowałem. Materiał, myślę, że sklejka będzie tutaj najodpowiedniejszym materiałem. Można byłoby też pójść w jakieś tworzywa, może nie tworzywa sztuczne, bo plastik mógłby tam troszeczkę się połamać na krawędzi, ale myślę, że jakieś płyty typu płyty fenolowe, czy jakieś CDF-y, HDF-y, takie CDF-y chyba, to mogłoby się jeszcze lepiej spisać. Ale tutaj sklejka 15, taka szalunkowa, bardzo wiele warstw, to jest niezwykle materiał wytrzymały, powinien się do tego nadać. No i takie frezowanie to jest, słuchajcie, dosłownie, nie wiem, z 2-3 minuty max. Co dalej? Możemy to później wyczyścić oczywiście, bo tutaj widzieliście, miałem frezowane z mostkami. Takie czyszczenie można było zrobić na frezarce, bo te łapki dosłownie one mają z 2 mm, albo tak jak widzicie, czyszczenie na szlifierce to też idzie migiem. No i pierwsze pasowanie, chciałem zobaczyć, czy w ogóle to wszystko pasuje, bo model
był. Później musiałem z tego modelu zrobić właśnie rysunek. Jest ok, słuchajcie, jest ok. Więc skoro jest dobrze, to możemy wykonać jeszcze zupełnie inną pracę, czyli tym razem tokarka, ale do metalu. Zrobimy te elementy stożkowe z aluminium, bo akurat miałem takie pręty 20, więc obcinam, następnie nakiełek, kolejna operacja to wiercenie. Mam zaznaczone 30 i 40 mm, czyli 40 to będzie obcinane, a 30 to jest miejsce, do którego dochodzę tym stożkiem. Czyli te 6 stopni jest ustawione. No i słuchajcie, to jest parę minut praktycznie na jeden detal, więc myślę, że w godzinę spokojnie uwinąłem się z 8 sztukami. Później jeszcze fazuję sobie te otwory. To już tylko kwestia estetyki, tak? I możemy mocować to wszystko razem. Nie było to zrobione tak super perfekcyjnie, tak? To nie jest CNC, tylko praca ręczna. Ja też jakimś wielkim tokarzem w metalu nie jestem, ale wydaje mi się, że już będzie dobrze. Jest tutaj potężna wkrętarka, bo tutaj ma 150 Nm. No i ciach, słuchajcie, wchodzimy. Tam widzieliście, zabezpieczenie się zapaliło, anty-kickback, ale działa. Jeszcze tutaj muszę opanować, że tak powiem, chwytanie tej rury, żeby się to nie obracało. Więc jeszcze coś wymyślę, żebym mógł włożyć do środka. Wtedy również tak jak tutaj guma jest w zacisku. I myślę, że będzie to się spisywało. Przynajmniej do kilku sztuk. I co? Jak myślicie, działa czy nie działa? Jest zrobiony kielich, krzywo ucięta rynna, więc tutaj muszę zacząć od tego, żeby to najpierw ciąć prosto, no ale dobra. Wkładamy szef do szwu, cyk, wkładamy i nasze połączenie wykonane. Powiem wam szczerze, w pewnym momencie zwątpiłem. Zwątpiłem dlatego, że nie byłem pewny, znaczy do tej pory nie jestem pewny, jak tak naprawdę to urządzenie jest skonstruowane, to znaczy czy przypadkiem te stożki nie idą lekko pod kątem, że wtedy działają bardziej jak śruba, która próbuje się wkręcić w głąb rury czy rynny, ale zrobiłem oczywiście kilka prototypów z nich, chociaż to są chyba wszystkie już, plus dwie tutaj na tej głowicy, więc najpierw oczywiście zacząłem od wydruku, bo to jest najprościej. Wydrukowany element, sprawdziłem, czy wszystko pasuje, a później CNC. No i tutaj kolejna kwestia to jest po prostu naprawdę znalezienie takiego złotego środka, to znaczy jaki kąt powinny mieć te stożki, jaką długość, jaka średnica jest wewnętrzna na początku, a jaka po rozszerzeniu. Więc to jest naprawdę takie wymagające kilku prototypów, żeby dojść do tego, jak to zrobić optymalnie. Ale według mnie udało się i to już jest działający sprzęt, który sobie zostawię jako mój własny ekspander do rur 100 mm. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, bo to jest ważne. I tak to wygląda finalnie. Zwróćcie uwagę w środku na to nacięcie, ponieważ tutaj działają naprawdę duże siły i ta nakrętka, która tam jest w środku, ta śruba, tak, tutaj, która jest przebita, ona, mimo tego, że tam jest wbita na hama wyfrezowane gniazdo w sklejce, to jednak musiałem wykonać takie nacięcie,
i włożyć jeszcze blaszkę, taki płaskownik, żeby absolutnie się to nie mogło obrócić. Tutaj jeszcze zabrakło mi nakrętek tych samohamujących, więc musiałem dać podwójny. Widzę, że tutaj nie wszystkie idealnie się kręcą. Może lepiej to by działało jeszcze, kiedyby wszystkie te się kręciły bardzo dobrze, ale jest jak jest. Słuchajcie, to jest działający ekspander do rur 100 mm. Także troszeczkę mi to czasu zajęło. Myślałem, że już będę musiał odpuścić nawet, bo czasu nie ma. Muszę po prostu zakładać te rynny, a tutaj się naprawdę musiałem troszeczkę namęczyć z tym. Ale jest, działa, więc tak to wygląda. Dziękuję Wam oczywiście za uwagę. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze to są rzeczy, które Wy możecie zrobić dla nas, a my będziemy zajmować się dalej tworzeniem kolejnych treści wideo, bo według mnie to jest naprawdę najlepsza forma przekazywania wszelkich informacji. Czyli na żywo, żywa osoba, nie żadne studio, telewizja czy inna ściema. To ma być żywa osoba, która mówi do Was po prostu jak jest. Na razie, trzymajcie się. Idę pochwalić cielicę. Hej!